Na wstępie mojego filmu dziękuję za polubienia, komentarze, subskrypcje, łapkowanie. Dzisiaj jestem w specyficznym miejscu. Chciałbym tu Wam pokazać, naświetlić pewne zagrożenie, jakie może powstać w okolicach Bukowna, Olkusza i nie tylko, Bolesławia, okolic. Wybrałem to miejsce, żeby Wam pokazać, zobrazować pewien problem, jaki zaistniał tutaj w tym miejscu i troszeczkę zobrazować na przykładzie tego obiektu, co może czekać okolice Olkusza, Bukowna, Bolesławia. Specjalnie szukałem odpowiedniego miejsca na kolejny film i znalazłem nawiązanie do moich wcześniejszych filmów, idealny temat. Obecnie znajduję się w nieczynnej, zamkniętej cementowni Grodziec w Będzinie i oglądajcie, zobaczcie sami ogólnie, co się podziało tutaj z tym obiektem, dlaczego został zamknięty i jak on obecnie wygląda. Zapraszam do oglądania. Cementownia Grodziec, na której obecnie się znajduję, uruchomiona została w 1857 roku. Była to fabryka cementu portlandzkiego. Jan Ciechanowski to właścicielem był tego obiektu. 20 lat zarządzał tym obiektem Kamil Konarzewski, jak dobrze kojarzę. Przez długi czas pod cementownią utrzymano filar oporowy, tu jest słowo klucz, zalegający pod tym obiektem pokładzie węgla o grubości 1,8 metra. Na skutek wyeksploatowania go przez kopalnię Grodziec nastąpiły nieodwracalne szkody w obiekcie, gdzie 31 lipca 1979 roku zamknięto zakład. Wspomniałem tutaj o filarze oporowym, który był pod tym obiektem i wydobycie złoża z tego miejsca spowodowało nieodwracalne skutki. To jest zamknięcie tego obiektu. I filar oporowy pozostawiony wzdłuż wyrobiska korytarzowego w celu ochrony przed jego zniszczeniem. Jak zdołałem ustalić tutaj do tego miejsca informacje na internecie, ten obiekt, w którym teraz jestem tutaj, został zamknięty z uwagi na szkody górnicze poprzez wydobycie filaru oporowego, tak jak wcześniej mówiłem. A wydobycie prowadziła kopalnia Grodziec, która została zlikwidowana w 2001 roku. Natomiast w 1936 została ona zakupiona przez tego samego właściciela co cementownia. Czyli jak widzimy, ta sama firma kupiła kopalnię, kupiła cementownię i trudno mi powiedzieć, czy też dokonała i zobaczymy, czy ten obiekt będzie miał szansę na drugie życie, gdzie władze tutaj chcą pozyskać 94 miliony na to, na odbudowę. I tutaj cementownia ma się stać ośrodkiem lokalnego życia społecznego i gospodarczego. Ma być atrakcją także turystyczną. Miejskie Centrum Kultury i Animacji tu ma powstać. Muzeum Przemysłu i sala konferencyjna. Troszeczkę pospacerujemy, pokażę Wam pokrótce, jak to wygląda. Dość spory obiekt, jak widać ścieżki wydeptane, dużo ludzi tutaj chodzi. Nie polecam ogólnie wchodzić do wnętrz, jak widać wszystko się zapada, trzyma się tylko na zbrojeniach.
Ogromne kopuły. Zobaczcie, jak wszystko spękane. Pięć silosów w środeczku. No, tutaj to już się ledwie trzyma. Jedziemy do jednego. Ogólnie bardzo dużo wycieczek tutaj przychodzi. Tak wygląda w środeczku. Trochę dachu już nie ma. Ta część niedługo się sama zapadnie. Tak to tutaj wygląda. Niszczeje obiekt. No i szkoda go. Bardzo duży tutaj jest teren tego wszystkiego. Ogrom. Trzeba uważać pod ziemią, bo są na głębokości około 10 metrów. Piwnice. Tak wygląda tu wnętrze komina. Przeżycie fajne. Najstarsza cementownia w Polsce. Mam zaszczyt ją tutaj odwiedzić i zobaczyć, jak to wygląda tutaj. Naprawdę wyglądają te kominy obok siebie wszystkie okazale. Coś pięknego. No i kwestia czasu, jak tego już tu nie będzie. Tutaj są pozostałości dachu, to chyba było wszystko zadaszone. Tak patrzę tutaj po tych gzymsach. No to musiał być tutaj dość spora hala jakaś. To jest najstarsza cementownia, resztki cementowni w Polsce. Trzecie w Europie, piąte na świecie. No i ciekawostka, 1910 rok. Został tutaj zbudowany jeden z najnowocześniejszych pieców w Europie o konstrukcji rudowej. Ogromny. Tu jest ciąg tych silosów. Jak jest tutaj dach załamany. Całość była zadaszona. Piękny obiekt i przez kopalnię został zamknięty. I jak to się ciągnie kawał drogi, ogromny tu jest ten obiekt. Tu wejdziemy do jednego silosu. Patrzcie, jak ciemno. Powiem szczerze, jest fajne uczucie, jak się wejdzie do takiego czegoś. Kolos. Ktoś kanapę sobie przyniósł. Czyli imprezy. No i mamy tutaj te 5 sztuk. Wyjdę teraz koło kominów. Tam jest największy ten silos. Podejdę do niego jeszcze. Do każdego tu można wejść. Jak tam ściana się obaliła. Taki piękny obiekt. No i degradacja na całego szkoda.
To jeszcze nie jest największy. Pięknie. Jan Ciechanowski, właściciel, on to całe tutaj stworzył. 1857 rok. Trzeba uważać, o. Tyle jest tu jeszcze w dół. Jeszcze tu pod ziemią wszystko się ciągnie. Ten silos jest tu największy. Co ja mogę powiedzieć? Ogrom. Ale tu się ciągnie fajnie echo. Dźwięk jest fajny. Coś pięknego. Największy silos tu na tym obiekcie. Cementownia Grodziec. Pod tym obiektem długi czas utrzymywano filar oporowy. Zalegający pod tym obiektem pokładzie węgla o grubości 1,8 metra. Na skutek wyeksploatowania go przez kopalnię Grodziec nastąpiły nieodwracalne szkody w obiekcie, co spowodowało 31 lipca 1979 roku zamknięcie. Chciałem specjalnie to tu powiedzieć w tym miejscu, żeby rozeszło się szerokim echem. Niech się niesie. Idziemy dalej. Ogrom budek, ogrom tutaj wszystkich rzeczy, obiekcików, no i komin we mgle. Kominy już nie trzymają pionu. Wchodzenie na obiekty grozi tutaj śmiercią, tak jak dwóch młodych mężczyzn bawiło się w sporty ekstremalne i jeden z nich z 20 metrów spadł, no i zginął na tym obiekcie. Pięknie teraz słoneczko wyszło. Ja już praktycznie kończę tutaj, ale jeszcze z tej strony taka aleja tu jest piękna, obok tego można sobie przejść i podziwić jeszcze te piękności, jak to tu wygląda. A muszę powiedzieć, że fajnie, fajnie. Nie mówię, wolałbym, żeby to było wszystko zrobione, żeby to funkcjonowało. No ale szkody górnicze powodują właśnie to, co powodują. To jest efekt pracy kopalni. Ale tu jest pęknięcie ogromne. Wspaniale to wygląda tutaj z tej strony. Przeszedłem tam od tych ruin, ale tu jest bosko. Ogromny ten silos.
Kopalnia Grodziec dokonała tego, co nie powinna zrobić, czyli znajdujący się pod dziełem filar oporowy o grubości 1,8 metra, no, który, tak można by powiedzieć, ochraniał, był fundamentem tutaj ziemi, został wydobyty. No i nie trzeba było długo czekać na katastrofę poprzez uszkodzenia, pęknięcia, szkody górnicze, co spowodowało zamknięcie tego pięknego obiektu i zakończenie pracy. Około 700 mieszkańców straciło pracę. Obiekt popadł w totalną ruinę, do dnia dzisiejszego popada, niedługo już nie zostanie tutaj nic. I zadajemy sobie pytanie, czy taka przyszłość czeka mieszkańców Olkusza, Bukowna, Bolesławia i okolic? Tym pytaniem kończę spacer po tym obiekcie. No i zachęcam do pisania komentarzy, przemyśleń na ten temat. Dzięki za oglądanie. Thank you.